W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać według mnie najlepsze urządzenie na rynku dostępne do analizy jazdy na torze. Jest to V-Box HD2 firmy RaceLogic. Jeżeli chcesz poprawić swoje osiągnięcia na torze, to musisz mieć to urządzenie. Sprawdź dlaczego. Firma RaceLogic została założona w latach 90. i specjalizuje się w zaawansowanych systemach pomiarów danych dla sportów motorowych dzięki bardzo precyzyjnym GPS-owi i takim urządzeniom jak V-Box HD2 lub V-Box Touch umożliwiają analizę telemetrii, wideo zsynchronizowanego z danymi, co pozwala na poprawę osiągów kierowcy na torze. Jeżeli gracie w jakieś simracingowe gry i jeździcie samochodami typu GT2, GT3, jakimiś cupowymi autami, które są przygotowane typowo do sportu, to z pewnością zwróciliście uwagę na te urządzenia, które są zamontowane w tych pojazdach. No jest to produkt z najwyższej półki motorsportowej, który w zasadzie jest pożądany przez każdego kierowcę i każdy team wyścigowy, który dąży do poprawy osiągów i poprawy czasów na torze. No a czy jest to tylko gadżet dla profesjonalistów, profesjonalnych teamów wyścigowych, profesjonalnych kierowców i osób, które walczą o medale? Czy taki amator jazdy wyścigowej jak ja będzie w stanie coś z tego wyciągnąć dla siebie dobrego? No to się okaże w następnych filmikach. Mam nadzieję, że to urządzenie pomoże mi poprawiać czasy na torze. Po co w ogóle inwestować w takie urządzenie? No, dzięki temu, że mamy tutaj wiele czujników GPS-a i wideo, można analizować swoją trajektorię jazdy, można sprawdzać, w którym zakręcie tracimy, w którym zakręcie zyskujemy, można analizować prędkość w danym zakręcie, czy wchodzimy nie za szybko, czy za wcześnie naciskamy gaz lub za późno. Także całe okrążenie można podzielić na sektory i sprawdzać, w którym sektorze nam poszło lepiej, gorzej. Myślę, że każdy kierowca, który chciałby poprawiać swoje czasy, chciałby mieć takie urządzenie i no nie robić tego na czuja, tylko mieć to poparte jakimiś danymi, bo czasami wydaje nam się, że coś przejechaliśmy szybko, a stoper pokazuje co innego. Urządzenie jest dostępne w różnych konfiguracjach, można zamówić je z jedną kamerą, 2 kamerami oraz dodatkowym wyświetlaczem OLED. Wyświetlacz OLED uważam, że jest to jedna z najfajniejszych funkcji tego urządzenia, bo w czasie rzeczywistym pokazuje nam, czy jedziemy szybciej, czy wolniej od okrążenia referencyjnego. Dodatkowo można zamawiać wiele różnych dodatków, o których opowiem za chwilę. Samo urządzenie jest w takiej aluminiowej, niebieskiej obudowie, jest to wykonane bardzo solidnie. Tutaj mamy takie dodatkowe żeberka, które odprowadzają ciepło, ponieważ urządzenie nagrzewa się bardzo mocno. No a w upalne dni w samochodzie wyścigowym, w samochodzie rajdowym temperatura myślę, że może przekraczać nawet 50 stopni, więc urządzenie musi być dobrze chłodzone. Posiada wejście HDMI, posiada sklep na kartę pamięci SD, przycisk do nagrywania, diody kontrolne, czy mamy odpowiedni zasięg GPS, czy nagrywa, czy wszystko jest z urządzeniem OK. Dodatkowo mamy wejścia, które są z drugiej strony urządzenia, no i wpina się tutaj zasilanie, mikrofon, antenę GPS, oczywiście 2 kamerki lub jedną w zależności od zestawu, no i właśnie montuje się tutaj też pokanie informacji z auta lub jeżeli mamy wyświetlacz OLED, należy zastosować CAN splitter, który pozwala na podłączenie wyświetlacza OLED i podłączenia urządzenia do CANa. Oczywiście w zestawie mamy naklejeczkę, która jest najważniejszym elementem tego zestawu. Pozdro dla fanów naklejek. Dalej mamy kamerki. Kamerka jest taka mała, kompaktowa, w fajnej też obudowie. Nagrywa 1080p. Czuć tutaj jakość wykonania. Do kamerki można sobie kupić taką zaślepkę na obiektyw, która pozwala chronić obiektyw. Jest to jeden z wielu akcesoriów dostępnych do tego urządzenia. Kamerka jest montowana w takiej małej klampie i następnie przytwierdzana do szyby lub klatki, w zależności jaki mamy zestaw. Mój zestaw jest w wersji Track Package, czyli zamiast standardowych mocowań przyssawkowych, gdzie do takiego auta drogowego możemy wybrać takie mocowanie kamery na przyssawkę, ma takie mocowania na klatkę bezpieczeństwa. Jeżeli w samochodzie jest klatka bezpieczeństwa i można zamontować takie mocowania zamiast tych przyssawkowych, to myślę, że jest to najlepsze rozwiązanie. W zestawie mamy też wyświetlacz OLED, czyli wyświetlacz, który przewiduje nam czas na torze. W porównaniu do okrążenia referencyjnego mamy tutaj możliwość w czasie rzeczywistym obserwowania, czy jedziemy w danym zakręcie szybciej, czy jedziemy wolniej,
Czas jest pokazywany z minusem lub plusem na wyświetlaczu lub dioda zielona, czerwona pokazuje nam, czy jedziemy szybciej, czy jedziemy wolniej. No, mam nadzieję, że ten wyświetlacz pozwoli mi na szybką poprawę czasów okrążeń. Czy tak będzie rzeczywiście, no zobaczymy już przy najbliższym wyjeździe na tor. Liczę, że ten zestaw po prostu sprawdzi się genialnie. Aby podłączyć wyświetlacz OLED i mieć dane telemetryczne pokanie z samochodu, jest niezbędny taki CAN splitter, rozgałęziacz, który pozwala właśnie na montaż OLED-u i podłączenie magistrali CAN do urządzenia. Z oczywistych rzeczy mamy antenę GPS, którą montujemy na dach samochodu, kabel zasilający oraz kabel HDMI, jeżeli chcemy sobie podłączyć bezpośrednio urządzenie do komputera i odczytać coś z niego. Tam jeszcze w tej paczce mamy też kartę SD i mikrofon, który pozwala na rejestrację audio. Jeżeli jesteśmy załogą rajdową, to warto doposażyć się w kabel, który pozwala na podłączenie tego mikrofonu i na przykład dźwięku z interkomu. Wtedy na nagraniu mamy to i to. Przejdźmy teraz do dodatków. Tak jak wspominałem, można kupić wiele różnych dodatków do tego urządzenia. Takim jednym z ciekawszych na pewno jest pomiar temperatury opon w czasie rzeczywistym. Także jak w grze można sobie zrzucić potem obraz i zobaczyć, która opona się dogrzewa szybciej, która opona wolniej, czy wszystkie nagrzewają się równomiernie w całej płaszczyźnie. Myślę, że tutaj to jest już rozwiązanie dla profesjonalnych teamów wyścigowych, gdzie no, te zużycie opony jest istotne i istotne jest po prostu optymalne okno temperaturowe pracy tej opony. Ostatnio firma wypuściła też pomiar hamulców, więc to też jest ciekawy system, który pozwala w czasie rzeczywistym monitorować temperaturę hamulców. Dodatkowo dla serii wyścigowych, którym zależy na transmisji live z danego samochodu lub w ogóle z wszystkich samochodów, które się ścigają w danym wyścigu, jest takie urządzenie jak LiveView, które pozwala na streaming tego, co się dzieje w samochodzie. Jest to też dobre dla teamów, dla kierowców, którzy posiadają swojego inżyniera. Wtedy w czasie rzeczywistym on może kontrolować to, co się dzieje z nami, z samochodem i podpowiadać, w którym miejscu na przykład tracimy trochę do konkurencji lub w którym miejscu możemy coś zrobić inaczej. Z innych gadżetów mamy też na przykład czujnik biometryczny, który monitoruje tętno kierowcy i można to też wyrzucić na filmiku, więc to też jest fajne rozwiązanie, jeżeli komuś zależy na takich parametrach. Do kamer można dokupić też różne dodatki, jak przedłużki, czy choćby wspomniane szkło ochronne. Do samego urządzenia HD2 można dokupić wentylator chłodzący albo jakieś mocowania do klatki, takie, które pozwalają nam to bezpiecznie i sprawnie zamontować. Wszystkie dodatki znajdziecie na stronie oficjalnego dystrybutora w Polsce forturbo.pl lub na stronie VBox Motorsport. Zachęcam, jeżeli kogoś zainteresował temat, do zobaczenia, co tam jest dostępne. A jeżeli interesuje Cię taki produkt i szukasz pomocy w zakupie, to zachęcam do kontaktu. Chętnie Ci w tym pomogę i może zrobimy jakąś fajną ofertę, zobaczymy. Jeżeli interesuje Cię cokolwiek z tego zestawu lub masz jakieś pytania co do samego działania tego urządzenia, to chętnie odpowiem, chętnie pomogę. Ja oczywiście dziękuję firmie DevOps, która wspiera mój projekt i dzięki temu, że kibicuje mnie i wspiera, mogłem sobie pozwolić na takie urządzenie. A teraz przejdźmy do samochodu i zobaczmy, jak to jest wszystko skonfigurowane i podłączone. Będziemy teraz montować VBoxa HD2 do samochodu. Pokażę Wam w szybkim skrócie, jak to będzie wyglądało. Urządzenie do klatki zamontujemy z dedykowanym mocowaniem VBoxa. Zamontujemy go tutaj za fotelem, żeby można było go łatwo uruchomić i łatwo wyjąć kartę. Podstawa tak wygląda, do tego przychodzi urządzenie. Fajnie jest tutaj wszystko przemyślane, że logo jest na tym. Te mocowanie wchodzi w żebrowanie, więc wszystko fajnie spasowane, wystarczy przykręcić. Jedną kamerkę myślę, że zamontujemy tutaj z przodu. W centralnym miejscu, więc spoko.
a druga prawdopodobnie gdzieś na klatce, żeby było widać moje ruchy. Kamerka, urządzonko podpięte, świetlacz OLED. Tak wygląda zamontowany system. Nie ma na co czekać, pogoda kiepska. Jedziemy do domu, a w niedzielę na tor. Na koniec chciałbym Wam pokazać krótkie fragmenty z onboardów nagrane właśnie za pomocą V-Boxa. W samochodzie Skoda Fabia R5. 3 przejazdy 3 różnych kierowców rajdowych w różnych warunkach, na asfalcie, na śniegu i ostatni na szutrze. Niestety bez parametrów, ale gwarantuję, że jest równie szybko jak na pierwszych 2 onboardach. W tym miejscu wielkie podziękowania dla Olafa z Grabowski Motorsport za udostępnienie tych nagrań. Zwróćcie uwagę na wyświetlane parametry w czasie jazdy i na prędkości, jakie tam są momentami osiągane. Dzięki odczytom z czujników widać obroty silnika, prędkość pokanie, kąt skręcenia koła kierownicy czy położenie pedału gazu i hamulca. Także na koniec jeszcze zachęcam też oczywiście do zostawienia jakiegoś lajka, komentarza, subskrypcji i życzę Wam miłego oglądania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! 7 lewy dłuższy, zostań przez szczyt, 26 prawy zamyka po 20, 4 prawy minus pal. Wypuść i 80, 6 prawy zostań, 10, 4 minus lewy dłuższy pal. Do 7 prawy i 100, hamowanie szykana od lewej. Slippery here on the braking point. This is not difficult. Yeah, yeah, Much better. yeah. I think the same. But I only feel from the onboard. Now I can feel